Ten ma 7,5 metra, czyli ten wasz większy będzie o 1,5 metra dłuższy. Do mnie spod Niagara Falls, miał chyba już wtedy 8000 tych mil nabite i był zachwycony. Jest takie, wygląda jakby kamper miał 30 lat, ale jest Nie no, fajnie. z zeszłego roku, 2024. E350 Super Duty. Internet tego nie pokazuje, ale ty jesteś strasznie wysoki. No właśnie. Ale nie, no jest spoko. No bo w Stanach możesz prowadzić kampery do 11 ton, posiadając prawo jazdy kategorii B. Ten lodówka i zamrażarka są gigantyczne i tutaj naprawdę dużo rzeczy sobie... Nie no spoko, dobrze, że jest tu. Jest wysoko, ja mam 2 metry bez 2 centymetrów. Zawsze polecam, żeby nacisnąć jednak stop, żeby zresetować i potem dłużej przytrzymać. Zobaczycie, jak na rozkoszy wybór tych kamperów, żeby zwiedzić parki narodowe w Stanach, to był najlepszy wybór, doskonały. Najpierw opróżniasz, ciągniesz zawajkę czarną, czyli opróżniasz zbiornik z czarną generatora. Aha, tu jest generator, zasilanie na całą sobie. Nie włączyłeś świateł. Ty, faktycznie, wesoła ekipa, która będzie jechała do Stanów, zobaczymy. Podoba Ci się, Janek? To będzie $100, tak? Oprócz tej zniżki otrzymujecie ode mnie pełne wsparcie. Zodważamy, 28-30 marca. Kopalnia, strefa wakacji Paniowice. My idziemy, słuchajcie, zobaczyć kampera. A co tu masz do fotek? W tym roku pojadę kamperem po USA. No, ekstra, to sobie zrobimy rodzinnie. No, słuchajcie, to jest Kasia w ogóle z kamperem po Cześć. USA, tak. No. I tutaj z Kasią będziemy, znaczy z Kasią nie, ale z pomocą Kasi będziemy w czerwcu mieć kolejną podróż właśnie po Stanach. Będziemy jechać kamperem, tylko większym, tak? Większym, wasz jest największy. Taki wam doradziłam. Mam nadzieję, że mnie nie zabijecie gdzieś tam po drodze, ale na 5 osób to jak najbardziej ten model największy jest idealny moim zdaniem. Pokażesz nam tego, jak wygląda? Jasne. Ten ile on jest mniejszy? Ile ma metrów? Ten ma 7,5 metra, czyli ten wasz większy będzie o 1,5 metra dłuższy. Większy. Ale tu Będzie kabina, miał widziałem, że 9 wszystko jest to samo, nie? Dokładnie. Cały przód jest taki sam i też szerokość jest taka sama. Kampery te akurat mają 2,55 metra szerokości plus lusterka. No właśnie, To jest... Ale wysokość też, bo patrzyłem, że w tym... 3,6, tak No. 12 stóp. Musisz sobie zapamiętać, żeby patrzeć na znaki. Właśnie. Wnętrze jest takie, wygląda jakby kamper miał 30 lat, ale jest Nie no, fajnie, mi się z zeszłego podoba. roku, 2024 i oni tak, ten sprawdzony model i design, który mają od 50 lat, to mniej więcej, niewiele się tutaj zmieniło w tych kamperach. Aha. Tutaj jest taka alkowa, tak? Bo to ja widziałem już wcześniej, sobie gdzieś tam w internetach patrzyłem. Czyli 2 osoby właśnie śpią tu z przodu, 2 osoby śpią z tyłu, u was będzie troszeczkę inny układ, bo macie taką oddzielną sypialnię, ale zasada jest taka sama, czyli 2 osoby śpią z tyłu i jeszcze kolejne osoby śpią właśnie na takiej rozkładanym stoliku z kanap. I tam jeszcze jest dodatkowa Dokładnie. chyba kanapa, nie? Tu Taka wchodzi. wersalka jak... Oho. Mocno. To... Nie, tak tylko patrzyłem, ale tutaj chciałem zobaczyć właśnie, bo tutaj te foteliki, nie? Tak, to wiesz co, coś- foteliki aha. to najlepiej z drugiej strony ci pokażę, Oho. bo tam jest ten mocowanie tetherbelt, czyli tak, tu masz normalnie dwa pasy biodrowe. No i to jest taki jakby największy minus podróżowania z fotelikami, że są tylko i wyłącznie pasy biodrowe, więc dopóki to jest mniejsze dziecko, które ma fotelik z pasami, to jest ok, no bo tu przypinasz, nie, tu ma plecy. Tu jeszcze jest właśnie dodatkowa możliwość zamontowania tego anchor belt. Aha, to jest to Tetherbelt, taki, coś takiego. taki hak z tyłu tak, jakby, tak, nie? tu. Problem jest, gdy masz starsze dziecko i właśnie masz fotelik bez pasów, czyli jakby przypięcie go tego z tymi biodrowymi A jak nie tam ma jest w ogóle, sensu. ile lat tam? Mniej więcej przepisy są różne dla różnych stanów, ale mniej więcej są takie jak w Europie, czyli w zależności od wieku i wysokości dziecka, wzrostu, no to są jakieś tam... No jakby tutaj właśnie nawet poddupników nie ma sensu używać, bo masz tylko te pasy biodrowe, nie masz zagłówków, więc No tak. pod tym kątem
Trzeba Jeżeli- powoli jeździć po prostu. Jeżeli by się takiego starszaka chciało przewozić zgodnie z przepisami, to myślę, że po prostu najbezpieczniej z przodu i wtedy już masz możliwość normalnie zapięcia go pasami tymi 3 wiesz, normalnym pasem. Okej. Czy mogę sobie tu usiąść? Jasne, no Zobaczyć? właśnie ciekawe, czy się zmieścisz. No właśnie, to jest najważniejsze, bo tam będziemy mieli trochę kilometrów do zrobienia. O, sobie tu kamerę jakoś może. Internet tego nie pokazuje, ale ty jesteś strasznie wysoki. No właśnie. Ale nie, no jest spoko. Wygląda. Automat to jest, Mhm. ten jest akurat V8, wy będziecie mieć V10. Tutaj jest góra, no. Jest radyjko na kasety. Nie, no ja już się powiem Ci, że się nie mogę się doczekać tego wyjazdu, bo jakoś te stany i kamper. No fajnie, właśnie super jest możliwość wejścia do tego kampera jeszcze w Europie i poczuć już ten klimat podróży, No, nie? bo wy go macie na stałe, tak? Można Nie, on jest w ogóle w Europie jako promocyjny, my go mamy, pożyczamy go na okres właśnie targów czy jakichś takich eventów, Aha. też właśnie, żeby Czyli pokazać. gdzie teraz, jak ktoś jeszcze by chciał zobaczyć tego To kampera, w Polsce w najbliższym czasie dopiero jesienią. Także, ale na Czyli nam Caravan się Salon trafiło. dokładnie wam się trafiło jeszcze w waszym mieście, ale jeżeli ktoś planuje w przyszłym roku podróż, to warto sobie zapisać tą datę na jesień w Caravan Salon w Poznaniu. Też będziemy mieć tego kampera. Okej, fajnie, nie no, bo to jednak sobie usiąść. Rewelacja. No jestem jakby, no mam też na ciężarówki prawo jazdy, miałem jakieś mana takiego właśnie, chyba 9-metrowego właśnie, więc będzie podobnie jak Manam chyba. Tak, to jest taka trochę ciężarówka. No super jest to, że właśnie wynajmując kampery w Stanach nie trzeba się przejmować tym cel. Wszystkie kampery z floty Cross America przynajmniej można Są na prowadzić B. na B, no bo w Stanach możesz prowadzić kampery do 11 ton, posiadając prawo jazdy kategorii B. Ten ma 5 ton, wasz będzie ważył około 6. Aha, okej. Czy to wszędzie można wjeżdżać, czy to trzeba patrzeć też na Na jakieś... pewno trzeba patrzeć na znaki i szczególnie na szeroko, znaczy na długość pojazdu i na wysokość, ale w większości, jeżeli chodzi w ogóle o te południowe Stany, to nie ma w ogóle żadnego problemu. Mogą być jakieś większe problemy gdzieś w tych zachodnich, znaczy w tych starszych Stanach na północnym wschodzie nas, tak? Ale gdzieś tam na zachodzie to nie ma większego problemu. No. Może do niektórych parków właśnie. Fajnie, dobra, to idziemy zobaczyć teraz, czekaj, tutaj zobaczę jak się wsiada w ogóle. Oj, ten traktor to jest dźwięk. Tak, no. Czekaj, ale tutaj nie, spoko. Tutaj przyłącza, zaraz to sobie wszystko zobaczymy. E350 Super Duty. Nie no, czy ja może sobie przejdę tamtędy, a tu jest ta alkowa, gdzie się śpi. Czekaj, wejdę jeszcze raz od tej strony, pokaż mi co tu jeszcze jest, bo tu jest normalna, my w pierwszy dzień będziemy chcieli się chyba właśnie zatowarować, nie, lodówka. Tak, akurat lodówka i zamrażarka są gigantyczne i tutaj naprawdę dużo rzeczy sobie kupowaliśmy na zapas na całą podróż, nie, bo głównie stołowaliśmy się w kamperze, więc dużo mieliśmy takich gotowych dań w Whole Foods kupionych, które odgrzewaliśmy w mikrofalówce. Macie oczywiście też oprócz kuchni macie też łazienkę, możesz sobie wejść do środka, no szczególnie Ty, ale to będzie super. Czekaj. Kamerę, to możesz wejść pod prysznic, zobaczymy czy się zmieścisz. O, dobra. Czy będziesz potrzebował jakiś stołeczek, na który sobie usiąść. No, bo tam będzie identyczny. Tak. Szczerze? Mam większy prysznic niż mówiłeś. Nie, no spoko, dobrze, że jest tu. Poważnie. Jest na głowę. Myślę, że Miejsce na damy głowę radę. tylko nie- Aha, i tu jest toaleta taka. Tak, i to jest taka inna toaleta Aha. niż w kamperach europejskich, bo tutaj nie mamy kasety, tylko jest po prostu 90-litrowy zbiornik. Okej, Na jedyne fekalia. miejsce widzę, że jest wysoko, czyli tu jakiś, no, żeby było Tak, mieć... żeby dziecko było samodzielne, to jak najbardziej. Taki jak z Ikei ten, podnóżysz stołeczek, nie? Ale to nie tylko to, ale też warto zwrócić uwagę, ja to może wejdę pokażę, że tutaj wszystkie światła zaświeca się na górze, więc my też zabieramy ze sobą taką lampeczkę żeby gdzieś- kempingową, żeby gdzieś ją postawić, żeby jak w nocy dzieci chcą skorzystać z łazienki, to żeby nie budziły was, nie? Okej. Tu jest umywalka. Tak, ale wy będziecie mieć ją tak jakby w Inaczej. toalecie, tak, Aha, troszeczkę inaczej. okej. No tak, bo tamten będzie większy. Tutaj kuchnia, zlew duży.
O, no jestem ciekawy, jak to wszystko właśnie, na ile wiesz, wody starczy, gazu. Wody jest generalnie mało, ale te nawet 150 litrów to nie jest takim problemem. Największym problemem jest mały zbiornik na wodę szarą. Aha. Bo też na toaletę macie 90 litrów, co jest bardzo dużo, więc nawet na kilka dni taką 5-osobową rodziną spokojnie nie, wystarczy wam, żeby bez opróżniania podróżować. Natomiast na szarą wodę jest mały ten zbiornik i ja zawsze tak polecam, że jeżeli wiecie, że przez kolejny na przykład dzień nie będziecie mieć możliwości opróżnienia go, to na przykład zrezygnować z mycia naczyń, bo wbrew pozorom no tak. dużo się wody zużywa na mycie naczyń, więc korzystać wtedy z jednorazówek. Nie, no to faktycznie, no to też no w Walmarcie jest wszystko, Tak. więc tam kiedyś spotkałem też takiego weterana, który kupował taką wielką stertę tych i mówię, że po co on to kupuje, nie? Mówię, no są tańsze niż mycie, nie? Tak, dokładnie. Właśnie w tych różnych nie ma wody, No w często dla nas zakątkach. Europejczyków ten przeskok właśnie w zużywaniu tych plastików tam jest nie do pomyślenia i aż tak czasami jest bardzo dziwnie, jak się widzi, ile oni zużywają No tam plastiku. akurat były papierowe, to można No, spalić może papierowe, zawsze w no ognisku, nie? Ale... Nie, ale fajnie, bo tu jest wysoko. Ja mam 2 metry bez 2 centymetrów, a spokojnie sobie stoję. Nie, Zaraz no, ci jeszcze będzie- zrobię zdjęcie. Porówny. Zaraz zrobimy. Aha, czekaj, bo tu są jakieś elektryki, tak? Różne... Tak, to jest bardzo prosty panel, też właśnie pod kątem jakby użytkowania. Te kampery są super dla osób, które pierwszy raz jadą kamperem, bo naprawdę nie jest skomplikowana obsługa. Bardzo prosty panel, który pokazuje stopień zapełnienia zbiorników. Aha, czyli tu wszystko Czyli tu jest szara, tu jest czarna, tu jest świeża woda. No i oprócz tego jeszcze właśnie pokazuje naładowanie akumulatora, tutaj postojowego. Wskaźnik też jest napełnienia z butli z gazem, ale też pokażę ci zaraz Okej, inne właśnie. miejsce, w którym lepiej można odczytać ten poziom. Okej. Jest też przycisk do uruchomienia grzałki w boilerze, przycisk do uruchomienia pompy wody, no i I generator. pompa wody do czego jest? Do używania wody w kranach. Aha, czyli jak chcemy Oprócz- używać wody, to Dokładnie, tutaj... trzeba tą pompę uruchomić. My zawsze polecamy, żeby ona jednak była wyłączona i tak samo wyłączona ogrzewanie wody, jeżeli nie korzystacie. Okej. Też ten boiler się szybko nagrzewa, 5 minut i macie wodę gotową. No Super. i generator. Możemy uruchomić jak chcesz. Zawsze O, polecam, żeby ciekawe. nacisnąć jednak stop, żeby zresetować i potem dłużej przytrzymać. A, i No teraz i już mamy... teraz dzięki temu, że jest generator, możecie korzystać z klimatyzacji, z mikrofalówki, z gniazdek 120 bez możliwości, że bez podłączenia się do prądu, tak? Czyli nie macie... Okej. macie... I on na paliwo normalnie takie ze zbiornika, czy musimy tankować coś? Nie, wszystko z zbiornika, Aha, z jeden zbiornik jest z baku. z baku. Super. A, no i tu jest klima. No. Tutaj czuję, że dzieciaki będą chciały wchodzić, jakąś tą drabinkę trzeba będzie. Nie, to tutaj według instrukcji Mówiłaś, że Cruise to- America Aha. nie ma drabinki i każą tutaj wchodzić. Aha, faktycznie tutaj, no. Nie, to dzieciaki sobie poradzą, to będzie super tor przeszkód. Tak. Gdzieś tak. No, a to po prostu się lepiej wchodzi do szoferki, Aha. gdzie to jest podniesione. Tak, okej. Super, nie, fajnie. To co jeszcze możesz mi tu pokazać? Bo ja bym Mogę tu ci chciał powie- wszystko Mogę zobaczyć. ci rozłożyć ten stolik, żebyś zobaczył, jakby na przykład dzieciaki chciały spać, nie wiem, Tutaj osobno, gdzieś, aha. może nie na górze, bo też na górze nie ma siatki zabezpieczającej, więc to jest, może być jakiś minus, Okej. jeżeli chodzi o spanie małych dzieci, więc na przykład jak moje były mniejsze, to ja ich tam na górze nie kładłam, tylko jedno spało na jednej kanapie rozkładanej, a drugie spało na drugiej. Rozkłada się to też... Bo tutaj stolik składany. Są pasy, okej. O, dobra. Tu jest nawet takie widzę, sprytne tak, miejsce tak. na nóżkę. I ten stół się po prostu obniża o jedno A, piętro. okej. I już mamy I już jest łóżeczko. łóżeczko. Super. No, to jest faktycznie. Bo słuchaj, a ten nasz kamper, którego my będziemy, ile on jest osobowy? 7 tak naprawdę. 7. Aczkolwiek też nie polecam jakby na fulla dobierać pasażerów, no chyba, że ktoś ma rodzinę 2+5 i nie ma wyboru, tak? To, No tak. to jest okej. Aha. Czy tam 2+4, ale żeby na przykład
były to 7 osób dorosłych, no to To może być ciężko. ciężko, bo na przykład Okej. to łóżko, no ja mam 1,80 m, zobaczycie jak nawet po skosie nim będzie. No tak, to bardziej dla dzieciaków, no. Także bardziej właśnie takie dla dzieciaków albo niższych osób. Mhm. A ten jest iloosobowy? 5. 5, okej. Ale też takie najlepsze 2+2. Mhm. No wiadomo, jest No. możliwość. Nie no fajnie, mi to właśnie zastanawia, jak będziemy w tych parkach narodowych gdzieś tam sobie eksplorować, bo ostatnio nam tego brakowało, że gdzieś żeśmy stanęli i wiesz, widzieliśmy jak, ale no nie było za bardzo jak, no bo jednak Tak. w aucie zwykłym w piątkę to nie... To jakby z takich opinii osób, które na przykład naszych klientów, którzy nigdy wcześniej nie podróżowali kamperem i Mhm. mówią, że już nigdy więcej nie będą jeździć kamperem, to mimo wszystko wybór tych kamperów, żeby zwiedzić parki narodowe w Stanach, to był najlepszy wybór, doskonały i Mhm. nie żałuję decyzji, że właśnie można spać w tych parkach, prosto z kempingu tak naprawdę wychodzisz No na tak, szlak, nie musisz właśnie, ruszać i tego tak, tutaj kampera. dzieciaki mogą sobie biegać w koło i Tak, ognisko tak. rozpalić, grilla. No właśnie to To też jest jest super. niesamowite, że w tych parkach narodowych bezpośrednio, no jesteś w środku lasu, masz wybetonowaną parcelę, równiutką, i jeszcze oprócz tego masz stolik z ławkami Tak. i miejsce do rozpalenia ogniska w Mhm. parku narodowym, gdzie w ogóle w Europie to by nikomu nie przyszło do głowy, nie? Żeby coś No. takiego było możliwe. Także tam ta kultura kempingowania jest zupełnie inna i No moim nie, zdaniem no tam mają fajnie to wszystko. fajnie przynajmniej raz w życiu to zobaczyć. Mhm. Dobra, to idziemy zobaczyć, jeszcze chciałem zobaczyć te wszystkie przyłącza, jakieś inne rzeczy jak to. Co ja tutaj muszę wiedzieć? Tutaj zaraz sobie zobaczymy, bo tu są przykładowe wycieczki. I to taka Tak, dosyć tak. szybka, na 10 dni. O, tutaj macie, też są podane koszty, mniej więcej jak to wygląda. A tu jest droższa i o, to też fajnie. Po Route 66 z Chicago pojechać, to może za rok. A tu jest rodzina, która bierze kampera po Kanadzie. Tak? O, witam. Cześć, Marcin, hej. Cześć, hej. O, po Kanadzie super, też tak myśleliśmy o Kanadzie, ale to jeszcze za jakiś czas. No, dla nas to będzie pierwszy raz w ogóle kamperem. Mhm. No i w Kanadzie też pierwszy raz. Także. Coś tam jeszcze? Tak. O Jeszcze o obsłudze całej o obsłudze, tak, mniej więcej co tutaj, bo tu jest jakiś schowek, Tak, tak? schowek jest duży, wy będziecie mieć jeszcze większy, także tutaj spokojnie wam się zmieszczą walizki dla wszystkich Okej, i moje osób. zakupy. Tak, tu jest akurat trochę bajzel. Tu zawsze w bagażniku macie stolik złożony na pół, także stolik Okej. jest, Krzesełek nie będziecie, ma tylko, tak? Tak, musieli sobie na miejscu dokupić i nie mam też możliwości zarezerwowania tych stolików, że krzesełek dla was, albo one będą, albo nie. Aha, okej. Ale dokupić w camper w tym. W Cruise America dokładnie poprosić, Okej. znaczy jakby wynająć, nie Wynająć, nie kupić. okej. Natomiast jeżeli macie zamiar spać na kempingach, to na każdej partii, tak jak Ci mówiłam, jest Są zawsze stoliki. więc tutaj... No, jeżeli na dziko, no to tak, jeżeli tylko i wyłącznie na kempingach, to nie ma sensu tych krzesełek zabierać. No jeszcze nie wiemy dokładnie, ale raczej gdzieś kempingi. Dobra, i co tutaj dalej? Tak, tu jest wejście jakby z drugiej strony, ale to jest dokładnie to samo. Mhm. Okej. Kamper nie ma czujników cofania, jest tylko i wyłącznie Okej. sygnał, że cofasz, ale tak, co jeszcze wyróżnia jakby ten kamper to w stosunku do europejskich to jest złącze City, czyli jeżeli jesteście na kempingu, to normalnie podpinacie się wężem do sieci wodociągowej i ciśnienie macie już z sieci, nie musicie korzystać z pompy wody i takiego zbiornika. Dodatkowo, jeżeli właśnie na kempingu, tak jak tutaj widzicie, podwepniecie się do kanalizacji i do tego właśnie podłączenia do wody, no to korzystacie z toalety, znaczy z prysznica dokładnie tak jak w domu, czyli nie martwicie się o ten mały zbiornik, na wodę. Tylko to trzeba, widziałem, że czystą. jest dużo mniej miejsc jest takimi podłączeniami, bo tam gdzie patrzyłem to tak, już są wyprzedane tak, albo tak, nie tak. ma. To się nazywa No, parcela ale- typu Mhm. hookup. No i właśnie to, co Ci mówiłam w środku, co wyróżnia te kampery odróżnia od europejskich, to że nie mają tego zbiornika, znaczy nie mają kasety toalety chemicznej, tylko mają właśnie zbiornik 90-litrowy i on się opróżnia właśnie w taki sposób, że się po prostu podpina taką rurę, zaraz ją później schowamy. Najpierw ciągniesz za wajchę czarną, czyli Okej. opróżniasz zbiornik z czarną wodą, czyli z nieczystościami z toalety. Potem przepłukujesz tą rurę, otwierając wajchę do zbiornika
ręka z szarą wodą, czyli tą spod prysznica, Okej. ze zlewu, z No umywalki. to fajnie pomyślane, no. Przepłukujesz, jak już skończysz, tak. Aha, właśnie, jeszcze a propos tego, jak już tu mówimy, to nie zapomnij sobie wziąć albo kupić na miejscu rękawiczek. Rękawice, okej. No i jak już dokończysz, zrobisz cały ten serwis, przecież To chowamy. kampera, to po prostu się tą rurę tutaj chowa. Okej. Jeżeli cokolwiek się stanie z tą rurą, będzie na przykład nieszczelna, albo cokolwiek z nią będzie nie tak, to będziecie mogli kupić Taśmę drugą, szarą. Też, dokładnie. Ale jeżeli kupicie drugą taką rurę, weźmiecie sobie rachunek, to wam później to Cruz America Okej. zwróci na kartę waszą. Tu jest wlew na paliwo. Cruz America też poleca tankować. To jest diesel? Nie, Czy nie? benzyna. Benzyna. Poleca tankować najtańszą, czyli 83 oktany. I także tu się nie trzeba przejmować. Okej, Kamper pojedzie, okej, nic się okej. z tym nie stanie. Widać, że nie tankuje w tej rodzinie w ogóle pojazdów żadnych. A nie, czekaj! Otworzył się? Otworzyliśmy. O, No, jakby. no, wlew jak wlew. Wlew jak wlew, dokładnie. A amerykański, no. Tutaj jest miejsce na kabel do zasilania. On jest teraz podpięty pod 230, pod przetwornicę. Jeżeli podróżujecie, to trzeba ten kabel zwinąć i wpiąć do tej wtyczki, która wtedy daje wam z generatora Aha, tu jest generator, okej. zasilanie na całą instalację w kamperze. Super. A to, aha, bo to jak je po prostu stajemy, to sobie otwieramy, żeby Wiesz on co, oddychał, nie? nawet nie musisz tego otwierać i ja to tylko otworzyłam, żeby po prostu pokazywać, gdzie się Okej. znajduje ten generator, ale On tu do ma- samej obsługi generatora nie potrzebujecie tego luku. I tutaj jakby nic nie robimy przy tym generatorze, tylko tak? tam ten przycisk do włączania. Okej. Do wody jest też tam jakieś rurka, wszystko? Do wody jest z drugiej strony, tak, jakby na wyposażeniu Przyłącza. kampera jest, Mhm. jest rurka, natomiast tankowanie zbiornika jest z drugiej strony, bo tutaj masz tylko złącze City, które omija cały Aha, zbiornik, więc okej, jeżeli chcesz okej, wyjechać z dobra. kempingu, to musisz zatankować z drugiej strony Dobra. ten zbiornik, to pokażę To jeszcze. pokaż mi ten. Ale fajnie, ja lubię. Nie włączyłeś świateł. Ty, faktycznie, no. Ale ja włączałem światło? Nie, to nie ty, żartuję. I ostatni element, oprócz tego zbiornika na wodę, to jest zbiornik na gaz. Tutaj nie ma butli, tylko właśnie jest zbiornik, ale też nie musisz się przejmować jakby całą obsługą tego, bo podjeżdżając na stację gazu tankuje ten gaz obsługa. Jedyne co musisz zwrócić uwagę, no to właśnie poziom napełnienia na manometrze. Jeżeli będziesz oddawał kampera, no to on musi być zgodny. ten Teraz poziom jak z tutaj tym. jest jakiś Jest wskaźnik? jest Aha. wstępka na dół, bo jest pusty. Bo nie ma, po prostu, okej, dokładnie. okej. Tu jest zawór, jak będziecie odbierać kampera, to on powinien być już odkręcony, bo już będzie działała lodówka. Natomiast jakbyście przejeżdżali przez jakiś prom, no to będziecie Okej, musieli trzeba go zamknąć. zakręcić. Ale wtedy, gdy będziecie go odkręcać, no to trzeba uruchomić na nowo lodówkę, więc tutaj trzeba pamiętać, żeby wam się tam... Dobra. Na ile to starczy? Wiesz, na cały wyjazd czy trzeba tankować faktycznie? Wy będziecie już Czy- w cieplejszych okresach, to może wam starczyć na cały wyjazd, bo jak my podróżowaliśmy w takich zimniejszych okresach, na przykład na Florydzie, gdzie tam temperatura spadała do 0 stopni w nocy i korzystaliśmy z ogrzewania, to tankowaliśmy nawet co 3 dni. Aha, Co 3 dni, tydzień. Ale na takie potrzeby lodówki, ogrzewania wody, to myślę, że spokojnie na wasz cały wyjazd. No, będzie zobaczymy. starczyć. Będę na pewno robił na relacjach informacje. Super. No to fajnie, no chyba wszystko wiemy. Tam już ten odbiór wszystko mi wysłałaś, nie? To jak to będzie wyglądało w Los Angeles. Coś jeszcze muszę wiedzieć? Coś sobie Z takich rzeczy to możemy jeszcze porozmawiać o zasilaniu, jak tam będziesz sobie podłączał telefon do zasilania i tak dalej. No. Ewentualnie o jakichś dokumentach, które będziesz musiał mieć przy odbiorze, ale to Dobra. A, i tutaj wodę wlewamy. świeżą. Okay. Wlewasz, dopóki ci się nie wyleje. A to? To jest tylko taki techniczny Aha. luk, ale to nie będzie ci potrzebny Okej. do piecyka, do ogrzewania wody. Okej. Ale fajnie. No mi się podoba. Strasznie. 21 dni. Też tu strasznie szybko, nie? Szybko dosyć. To ile wychodzi mil na dzień? No, Czekaj, możemy 3000, policzyć. no.
Generalnie po jest tak, ponad że 100 mil Cruise chyba, nie? America poleca planować 100 mil dziennie. Nasi klienci robią więcej, bo robią 150 mil dziennie. Tutaj wychodzi 140, czyli w Aha, granicach... czyli teoretycznie się da radę, no tak. Tak, ale powiem Ci, że miałam w tym roku takiego klienta, który wynajmował kampera w Miami, oddawał go w Nowym Jorku, ale słuchaj, objechał to w ten sposób. O kur... Stany. Ile mu to zajęło? 14 dni. Tak. I nie wiem, dzwonił do mnie spod Niagara Falls, miał chyba już wtedy 8000 tych mil nabite i był zachwycony. Był zachwycony, także wszystko zależy od tego właśnie, jak ktoś lubi podróżować. No tak. Jeżeli chcecie więcej spędzić za kierownicą, to nic nie stoi na przeszkodzie, można jeździć i zwiedzać. Nie ma limitu Super. też jakby mil w Cruise America, więc to No też to jest... ekstra, to też ważne. Na pewno jeszcze wiele pytań. Możecie też zadawać śmiało w komentarzach pytania, to postaramy się odpowiedzieć chyba, nie? Albo wejść na usakamperem.pl. Tam jest sporo odpowiedzi, ale też więcej się pojawia takich bliżej wyjazdu, to zobaczysz sam. Jeszcze więcej ci się tutaj pojawi na pewno. No na pewno. No zaraz wezmę dzieciaki, jeszcze dzieciaki niech to zobaczą. I Kamila. Chodźcie. Jest moja wesoła ekipa, która będzie jechała do Stanów. Zobaczymy, czy wam się podoba. Tam jest łazienka, jest łóżeczko, tylko nasz będzie jeszcze większy. Tutaj jest też, tylko że tu jest wysoko i podobno jest wejście tylko przez to i nie ma tutaj zabezpieczenia, jakby żeby ktoś spadł, nie? No, ale Ale tu a będą tu będziemy dzieciaki jeść śniadanie. A tutaj będziemy No, tutaj mamy, patrzcie, jest lodówka wielka, zamrażarka. Tutaj mamy dzieci, a tu Aha. Ale super to. I zobaczcie, tu jest toaleta. Łazienka. wiem, siku. O. Ale nie ma jak. Podoba ci się, Janek? Haha. Ale ekstra. I będziemy na kempingach, ogniska palić, grille i w ogóle. Cała seria filmów, słuchajcie, będzie, także jak jeszcze nie subskrybujecie, to zapraszam do zostawienia suba, łapy. I w czerwcu, jakoś 20 czerwca lecimy na 3 tygodnie właśnie do Los Angeles i tam parki narodowe w górę San Francisco i wybrzeżem będziemy wracać. Widzieliście? I właśnie... O, super! I cały wyjazd właśnie kamperem. Tu ja będę siedzieć. Ale fajowo, super! No. Co, fajnie, nie? Ale wielkie, Jest wielki, będzie 9-metrowy, ale można ja już sobie planuję właśnie te wszystkie trasy, tak żeby jakoś przejechać bez problemów, nie? Słuchajcie, tutaj na tym ośrodku w ogóle teraz jest zlot marzanny i jest, powiem wam, że świetna w ogóle miejscowa. Tu jest plaża, tam widzę, że też jest jakieś pole kempingowe, ale to jest w ogóle tak, jesteśmy w miejscu, słuchajcie, po drugiej stronie Janówka, także jak ja mieszkam tam na Praczach Odrzańskich, po drugiej stronie jest tutaj takie niesamowite miejsce, to są jakieś balie, tam jest cała góra marzan, które będą palone za chwilę, ale są też balie, gdzie można do takich bali sobie wejść i się przekąpać, że tak powiem, nie? A tutaj jest miejsce, gdzie są food trucki, jakieś ogniska. Bardzo, bardzo fajne. Tomat. I co, jak ci idzie? Wspomnienie o obyczajach jednak bardzo surowych. Nawet ulica Ibrahima i Jakuba, która jest taka jakby kluczowa. I wtedy właśnie Gry, tutaj jest takie stoisko, tutaj są jakieś prelekcje, a tutaj poszliśmy na takosy. Właśnie już od czasów sumeryjskich przez kultury indoeuropejskie, nawet aż do Taki naszych. wypasiona bułeczka. Badacze podejrzewają, że wiele elementów religii słowiańskiej, tak naprawdę takie podstawy religii słowiańskiej uformowały się gdzieś na terenie Iranu. Dobra. Więc jakby jak najbardziej coś na rzeczy jest. Natomiast niestety nie jestem specjalistą koreański kultury barbecue. sumeryjskiej, więc aż tak dokładnie się nie wypowiem. Tam jeszcze było jakieś pytanie? A tu prelekcja Grzegorz Gajek. Fantastyczne oblicze. O, zobaczcie, ile tutaj marzan jest. Jeszcze kończymy, słuchajcie, końcówkę. Przed chwilą z Kasią, znaczy kończymy już tą nagrywkę. Zrobiłam końcówkę i
No, w każdym bądź razie z Kasią ustaliliśmy, jak będziecie też chcieli tutaj sobie może wypożyczyć kampera, albo może właśnie też stworzyć sobie taką wyprawę życia, to będzie $100, tak? Tak, na hasło Easy Rider. Na hasło Easy Rider, tak. $100 ode mnie. Oprócz tej zniżki otrzymujecie ode mnie pewne wsparcie, jak chodzi o cały proces wynajmu kampera. Nie tylko jakby na etapie planowania podróży, ale też w trakcie podróży możecie do mnie zawsze pisać, dzwonić i po podróży też są niektóre problemy, które się pojawiają również po podróży i ja też wtedy pomagam w ich Nie, no ja już mówię, bo ja już też właśnie milion pytań, dzwonię do Kasi każda godzina dnia Tak, i nocy prawie, jestem. że jest pomoc, to jest bardzo jak nie ważne. odbiorę, to odzwonię, więc jestem. No. No i dobra, żegnamy się z wami. Do zobaczyska. Do zobaczenia. Cześć. Ale czad. Zapraszam do Fawolki. O, Proszę się poczęstować wizytówką. jest wizytówka, to bierzemy. Bierzemy. Proszę. Zaciszę, Dzięki. stara łomnica. Ale czad. Szalone morsy. Witam serdecznie, słuchajcie, już jestem w domu. Dzisiaj poniedziałek. Jeszcze raz tu pokażę ulotkę USA kamperem, bo te nagrania miały miejsce w sobotę, tutaj właśnie niedaleko Wrocławia, rzut beretem, że tak powiem. Super spotkanie, Kasia naprawdę pierwszy raz żeśmy się widzieli, bo wcześniej tylko wiadomo, telefonicznie, mailowo, ale mega pozytywne wrażenie, bardzo kontaktowa, bardzo przyjaźnie nastawiona, bardzo pomocna, także super, że nam się to udało nam się poznać. Zobaczyliśmy tego kampera, popatrzyliśmy sobie, nie możemy się doczekać, powiem wam, tej wyprawy. Ja dzisiaj już cały czas walczę, bo tam jakieś aplikacje do zamawiania takich jakby półdarmowych kempingów, coś takiego. Dzisiaj to już ogarnąłem, znalazłem nawet jakiś kod rabatowy, gdzie tam $15, miało być $30, ale mi w końcu zrabatowało na $15, no ale zawsze coś, bo ona normalnie 100 kosztuje. Więc ogarniamy całą trasę w kolejnych odcinkach, może czy jakiś będzie live, że to omówimy. Napiszcie też, jeżeli to was interesuje, bo widzę, że to jest naprawdę bardzo dużo pracy, żeby całą tą trasę jakby sobie sprawdzić kempingi, sprawdzić te miejsca, na którym kempingu na przykład nasz kamper wejdzie. Jak to robić, co robić i przejazdy, wyjazdy, bardzo dużo różnych rzeczy, ale dzisiaj też dzwoniłem do Kasi kilka razy, dostałem jakby odpowiedzi, podpowiedzi, więc jestem zadowolony. A z takich rzeczy bieżących, co się tutaj dzieje w Stodole, no to w niedzielę byliśmy z kolegą Łysym na bazarze w Poznaniu, rewelacyjna impreza, super frekwencja, bardzo dużo ludzi przyjechało. Będą oczywiście filmy, relacje z tego bazaru. Jest też live, bo zrobiliśmy taką telewizję śniadaniową, coś nowego. Były leżaki, właśnie w tle stała WS-ka, którą udało mi się zakupić. I no też tam były jakieś przygody, bo ktoś tam ukradł kluczyk do tej WS-ki. To jest 64 rok. Ale taka formuła tej telewizji śniadaniowej, że sobie siedzimy, rozmawiamy, ludzie przychodzą, bardzo dużo widzów, jakichś tam znajomych podchodziło, rozmawialiśmy. Był grill, także super sprawa. Myślę, że na kolejnych imprezach będziemy jakby to kontynuować, bo taka formuła jakby bardzo mi się spodobała. No i co, w sobotę też Fatboy znalazł nowy dom. Kolega z nadmorza przyjechał i go zabrał. Mam tam troszeczkę nagrane, ale to nagranie dodam do filmu, nie wiem, jutro, pojutrze, jakoś coś takiego, tak mi się wydaje. Na dzisiaj, słuchajcie, kończę, bo mam mało czasu już, bo właśnie to całe bukowanie tego wyjazdu do Stanów, to trzeba niestety poświęcić dużo czasu. I dzisiaj nam sporo z tym zeszło, a tak naprawdę mało co załatwiliśmy, bo wylatujemy 20 czerwca. No, 20 czerwca. Także zapraszam, śledźcie kanał. Ja już się z wami żegnam. Miłego poniedziałku. Cześć!
Zlot motocyklowy Bike Week Weba, największa impreza motoryzacyjna nad polskim morzem. W tym roku po raz 15 spotykamy się w Łebie od 14 do 17 sierpnia. Przez te 4 gorące dni będziemy się bawić, będziemy jeździć na parady nocne, dzienne, koncerty, konkursy i wiele, wiele więcej. Także szykujcie już sobie urlopy i zapraszam do Łeby w sierpniu. Trzymajcie się! Tu jest nasz świat. Gorące słońce, piasek między palcami, wolność czuć w powietrzu z każdymi oddechami. Nad Bałtykiem, w Łebie, motocykli, rych, wszyscy razem. Tu jest nasz świat. Gorące słońce, piasek między palcami, wolność czuć w powietrzu z każdymi oddechami. Bike Week, w Łebie nie ma nic lepszego. Słońce, plaże, wolność i uśmiechy każdego. Chciałem podziękować wszystkim wspierającym, wszystkim oglądającym, wszystkim komentującym i wszystkim, którzy tutaj są na tym kanale za całe wsparcie. Wielkie dzięki, bez was by tego nie było. Cześć. Na koniec, słuchajcie, pozwolę sobie na reklamę mojego przecudnego, przeuroczego sklepiku motozloty.com. Jeżeli szukasz pomysłu na prezent, na podarek dla siebie, dla bliskiego, dla faceta, dla męża, dla chłopaka, dla dziadka, wujka, babci, stryjka, to idealnie trafiłeś. Wejdź na stronę motozloty.com i tam znajdziesz miliony pomysłów na prezenty, naszywki, wpinki, szyldy, blachy, no mamy tam tego całą masę. W opisie masz kod rabatowy, od 100 zł wysyłka bezpłatna. Miło mi będzie, jak trafisz do mnie, hej!